Wiele kropek ostatnio zostało stawianych przez naszych potencjalnych spekulacyjnych insiderów. No i ja także stawiam kropkę zamiast już pytajnika co do Ryoshi Vision, Cow A Hunter's Dream o Childhood's End, a także Quom Shiba Predator, potencjalny ekosystem Ryoshi Vision. Zapraszam na Twitter Kryptospekulacje, a nasze telegramy polskiej społeczności Cow oraz Quom. Te linki będą zawarte pod materiałem. No i także kanał Kryptospekulacja, Telegram, YouTube, Twitter. Ostatni update miał miejsce 3 dni temu. Sporo się zaczyna dziać i także miejmy nadzieję pozytywnie cenowo także dla nas. Nie jest to porada inwestycyjna, ale to jest czysta, zwykła spekulacja. Ostatni materiał, ten pierwszy to był niebawem będziemy mieć rok czasu. Childhood's End, a Cow 8-9 miesięcy temu. To będzie ta rocznica zniknięcia Ryoshiego i potencjalnie wrócenia z powrotem. Miejmy nadzieję z wielkim przytupem. Dlaczego stawiam tą kropkę? Ano dlatego, że te osoby, które potencjalnie stoją za wizją decentralizacji, tworzeniem tegoż systemu, dają, tutaj użyję, pewność, że śledząc Shiba Inu od początku istnienia, a sporo tego już się wydarzyło w czasie przeszłym, no to daje tą pewność, że osoby, którym kieruje się i próbuje łączyć te kropki, stają się coraz bardziej pewniejsze. I te pewniejsze, jak Satoshi Kusama w ostatnich dniach, mocno naciskany przez społeczność Shiba Inu. Jest to oficjalne logo Shibarium, logo. Oczywiście w nawiązaniu do Unification, Fund Unification. Czym jest Fund Unification? Materiały wcześniejsze, update'y wcześniejsze i te podstawowe pytania zapraszam na polskie grupy. Kim są dane osoby? Czym jest projekt bo o to jest najwięcej pytań. Prozaicznie powiem, o 200 stronę internetową Childhood's End i nie bądźcie zaskoczeni. Bowiem ta strona nie jest potrzebna do funkcjonowania tego tokenu. Sam kontrakt, jaki zawiera Childhood's End i proces inicjatywy, no to będzie miał spore znaczenie co do decentralizacji stablecoin, multi-chain. Ale o tym jeszcze w dalszej części materiału. Co do samych tweetów i materiałów ze stron internetowych, może nie za wiele, ale prześledzę także zrzuty, jakie na telegramach powstały polskich i anglojęzycznych. A tam też w ostatnich dniach sporo się dzieje. Kiedy będzie następny update, mam nadzieję, że już jutro, to jest piątek, coś większego się może wydarzyć według naszych spekulacji i tych powiązań. Samo Shibarium, jak wiecie, w dniu wczorajszym zmieniło swoje logo i też rzucili cytat: życie jest zbyt krótkie, aby nie cieszyć się z niego. To jest oczywiście moje tłumaczenie. Jesteśmy tu na tej ziemi, no krótki czas w porównaniu do Słońca, czy też Księżyca, którzy tutaj są wiecznie. I to wyjście tych dwóch panów WWE i ta symboliczna walka Sara i ostatnio I'm Nobody na All Shibarium Things zaczyna te gify używać, no i to może jest Ryoshi za kurtyną. To logo nawiązujące do Waiting for the Moon to Rise, 1935 rok przez Komura Settei. No i to logo daje nam nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze. A to logo nie jest przez byle kogo. Shibarium, łączenie kropek, kto za Shibarium stoi, kto tam jest i jak to się znajduje, no to w ostatnich dniach gorąco Satoshi Kusama. Ten telegram został otwarty, przez niego stworzony. Jest dość spora ilość członków, powyżej 20 000 bodajże, także nie nadążymy tam czytać tych wszystkich wiadomości. No i jest tam pewien sposób przekazywania informacji freestyle, ale też i nadzorowany, aby tych skamów się nie pojawiało. W moim pierwszym odczuciu, gdy ten czat został otwarty, większość projektów silowanych została oczywiście zbanowana, usuwana, natomiast projekt Childhood's End i te różne zdjęcia nawiązujące, to w dalszej części wam pokażę, pokazuje, jak jesteśmy wcześniej na etapie Childhood's End, że wiele osób nie ma świadomości, a także pewne nawiązanie zostało stweetowane, że na tej grupie jest mnóstwo, albo pewna grupa perełek, która jest niezauważana. I jak tutaj przyznał Satoshi Kusama co do samej realizacji
Shibarium, no to ten medium, pierwsza część medium została wypuszczona tej nocy. Shibarium do tak zwane zaproszenie. De facto jest to opis co do Layer 2 Shibarium blockchainu. No i czekamy na tutaj dość niemiłą sytuację życiową Caldeira. W ostatnich dniach stracił, jak się nie mylę, swojego ojca, także nie jest to odpowiedni czas na jakiekolwiek świętowania i w pełni zrozumienia Satoshi wyraża swoje zdania w tej kwestii. Linki zawarte będą pod opisem. Oczywiście już pojawiają się pierwsze spekulacje co do samych zdjęć. No i tutaj przytoczę, pamiętacie nasz Shiba Inu, który jest potencjalnie małżonką Shiba Inu. Te dwa wcześniejsze update'y. Zapraszam do ostatniego. No to zobaczcie, na pysku pojawia się znowu jakaś szminka i, czy też może nie szminka, ale kokardka ze Shiba Inu. Po raz drugi, a może tylko jest zwykły przypadek, że tutaj jest coś zawartego. Może tutaj ktoś się doruszy jakiegoś ptaka z dziobem do tego pocałunku. Świeży temat, świeża instrukcja i tutaj też ludzie się zaczęli dopatrzać co do tego czarnego kota, gdzie był wcześniej publikowany na grupie. Bodajże bądź cow. Shadow Cats. I instrukcja, jak te Shibarium, na czym jest zbudowane, to już wspominaliśmy. Unification Fund, X-Fund, co jest Shibarium, ekosystem, wartość spalania, zabezpieczenie, a także kim i kto jest zaproszony do działania na Shibarium. No to on się tutaj odnosi do wszelkich grup z całego świata. Buddystów, o właśnie, i tutaj co do tych buddystów, to Milarepa będzie miała swoje znaczenie. Jest tu jedno pewne zdanie, które się odnosi właśnie do Milarepy, a Milarepa jest w zdjęciu Rayoshiego obecnie. Zapraszam do prześledzenia tego materiału, no i także do dołączenia na Telegramie, ale tam jest no chaos, że tak powiem, w pełnym częścią znaczeniu. Następny blog, on chce tutaj przedstawić te foody i pozytywne znaczenia w roku 2022, jakie miały miejsce. No i będziemy śledzić, przyczyniać się co do tych informacji. Dlaczego śledzimy Shibarium Shiba? No bo jest tam oczywiście nas Rayoshi, który potencjalnie swoją wizję tworzy dalej w decentralizacji Cow.com. Oficjalny Twitter Community też postawił swoją kropeczkę w walentynki kolejną i też się odniósł do ostatniego właśnie wpisu Ilona z Floki. On tutaj stweetował Moondame, ale też w dalszej części Moondame rozsądnie stweetowała, że tutaj nie chodzi o memcoinowość i tylko jest sama nazwa Floki, ale my jesteśmy ludźmi, którzy tworzą pewną rzecz i to Cow zaprasza Floki do swojego gabinetu także. Dla osób, które są na dość wczesnym etapie szukania rozwiązań zagadek Childhood's End, Cow, poza materiały na YouTube zapraszam wcześniejszymi, jest tego sporo, także nie odpowiem w jednym zdaniu na pytanie, czym jest czym jest Cow, czym jest Cow. Po materiałach kilkugodzinnych, ponad rok czasu spędzonych nad researchami. To tak nie funkcjonuje. Dość tutaj z Azji miałem jeden użytkownik właśnie też te informacje, które znamy, łączył zagadki, jak to się zaczęło z Shiba i Elonem i po dziś dzień oczywiście nie jest to powiązanie z Shiba Inu i Elon, ale zobaczcie, jak Shiba została wypromowana przez Elona. To był rok 21, kiedy ten hype zaczął się na kolejnym cyklu. Te same wskazówki uważam, że Elon przekazuje prozaicznie co do Cow.com. Ten stablecoin Shi, no to jest to głównej naszym powiązaniem co do funkcjonalności kontraktu OHOK, Childhood's End. To wszystko już znamy, te zdjęcia, profil Rayoshiego, Milarepa, czym jest odnośnik, zdjęcia, powiązania. To już dyskutowaliśmy, dla nas nic nowego, tak? No i fundamenty Etherscan. Etherscan to jest ten główny czynnik, ta główna moc, którą się trzymamy. Tu jest fajne powiązanie, nie będę się już powtarzał, co do kontraktów Rayoshiego SHIB o symboliczne gwiazdy, jakie nam Elon przedstawiał. No i nadejdzie ten dzień, gdzie w
pewnym momencie większość kryptowalutowych insiderów zapyta się, czym jest TO, co to oznacza i to powiązanie właśnie co do Kariny, Cassie Payla, Corusa, połączenia gwiazd. Ten ostatni symboliczny wpis Rayoshiego na blogu. Czekamy na kolejny. I to są dwa kolejne linki do blogów, które odnoszą się do KAU. O nic specjalnego, ale dla nowych, którzy dołączają, to może być dość przydatne. Przejdźmy sobie do miksu ostatnich wpisów z KAU o Quam. Jak nam użytkownik Molgzi przytacza, że jest pewna narracja od sztucznej inteligencji z OZK, ale w pewnym momencie nadejdzie ta narracja co do decentralizacji mediów społecznościowych. I tutaj KAU, który jest unikatowy, unication, który jest specjalny w tej komunikacji protokołu peer-to-peer message, budowany przez Rayoshiego, może być tym czynnikiem zapalnym. Jeden tweet i wracamy. I wpis, który został, może ktoś zobaczył go na żywo, opublikowany przez Ilona, po czym usunięty. Niejednokrotnie takie różne wpisy Elon przyczynia się, nie tylko co do potencjalnego pieska, ale i może kruka. No to zobaczcie, tutaj mamy tego kruka, dzioba. I co tutaj mówi ten tweet, że nie jestem tutaj, aby cię okraść, jestem, aby ci pomóc. I ten piesek, który aportuje piłeczkę, może teraz będzie tutaj aportacja ptaka, który przejmie z powietrza. Co ciekawe, ta ikona ptaka wcześniej została na Telegramie przez Sarę publikowana. O, takie to łączenie kropek. Co do Moshiego, no to się odnosi, że to jest pies aportujący. I to było w niedzielę bodajże, tak? 12 lutego. Ale tytuł jest co do ptaka. Ostatni komunikat z Binance, Customer Support, a to dla hype'u, którzy chcą when moon, że widzimy twoje zainteresowanie co do listingu KAU, ale obecna ewaluacja potencjalnych listingów odnosi się po prostu poprzez oficjalną stronę, jakie są supporty. No, myślę, że jak będzie Binance, to my tam będziemy w hoszy i tam będziemy sprzedawać. Tak to miało miejsce ze Shiba Inu. Proste i logiczne. Ten wpis jeszcze z biura Flokiego to jest retweet Ilona w dniu wczorajszym. On to zdjęcie nie wstawił, ale on to zdjęcie zretweetował. Czyli zobaczcie, mamy jego wpis, mamy to zdjęcie. Child Goes End, Costume, Halloween i Child Goes End, jego dzieciństwo, to są jego 3 oficjalne zdjęcia. Kolejne łączenie kropek dla nas. Także w dniu wczorajszym Elon wypowiadał się co do rządów, żeby było to autentycznie przekazane dla nas, społeczności. I wiadomość bezpośrednia. Within the World Government Summit, global leaders, they have 8 billion customers, their citizens. How government can use Twitter better to serve its citizens? Dlaczego tu się odnoszę do tego wpisu, do tego wideo? Dlatego, że KAU jako decentralizacja jest czystym przekazem właśnie w tej kwestii. Yeah, well, I think generally I would recommend really communicating a lot on Twitter, and I think it's good for people to speak in their voice as opposed to how they think they should speak. Sometimes like people think, well, I should speak in this like way that is expected of me, but it ends up sounding, I think, at times somewhat stiff, and not real. Like if you read a press release from a corporation, it just sounds like propaganda. So I would encourage CEOs and of companies and legislators and ministers and so forth to speak authentically, and to if there's a particular policy, to explain it, and I think there's sometimes a concern about criticism, but I think at the end of the day having some criticism is fine. Dla mnie osobiście Elon jest postacią, która odrzuca te pozytywnie zaproszenia World Economic Forum co do uczestnictwa, komentując jednoznacznie, że będąc tam nudziłbym się na tych spotkaniach. I to jest ten argument.
w decentralizacji, w wolności. Oby też tak było. W ostatnim czasie co do wojny stablecoinów, SEC, który jak wiemy doczepił się tutaj tego Paxosa i Binance USD, a także USDC nastąpiły w komunikacie co do swojej funkcjonalności. No i cóż, ten chaos, który nam zaczął powstawać, sam CZ Binance zabrał także głos, iż na pytanie co do stworzenia własnego, zdecentralizowanego stablecoina, jak DAI, chociaż te DAI już w pewnym momencie nie jest aż tak w 100% zdecentralizowane, odniósł się do tego, iż ktoś inny mógłby to zrobić i to keep it more decentralized, nie możemy wszystkiego sami zrobić, no i tutaj mamy tą perełkę naszą o Child Close End, multi-chain, mintowanie stablecoina. To jest moja teza, że te Child Close End i ta funkcja kontraktu HOK odnosić się będzie prawdopodobnie co do mintowania stablecoinów w multi-chainie, ale mogę się mylić, ja szukam też waszych sugestii. Gdyby ktoś tą sugestię znał, no to zostałaby ona ujawniona, ale ta decentralizacja to jest ta pełna tajemniczość. Kto wie, może ogólnie przez rok czasu nie uzyskamy informacji, a tutaj kontrakt jako smart contract będzie funkcjonował w swoim obiegu. Co do QOM, no to wspominaliśmy o tym deksie, który ma wyjść wraz z Shibarium równocześnie i mają być partnerem QOM. Jest to postać Moshi bardzo ważna. To też utwierdza przekonaniem przy Satoshim. Nie tylko pierwsze dodane pary, jakie są, to jest nie przez przypadek QOM, KO, Fund, X-Fund. No i zobaczcie, o które jest pytajnikiem, czym jest stawiane obok Funda, X-Funda. Tutaj tych projektów, jeżeli ktoś chce się odnieść, no w pełni, w 100% przejrzystych. A mamy te trio. No i też Shiblish Bon. Będzie to oficjalny DEX Metaverse, jak się tutaj odnosi. Tak, Moshi w tym samym czasie co Shibarium. I jeszcze kilka ich wymiennych informacji. I to jest ta z tego telegrama Satoshi. I to jest ta osoba Someone Smart Maybe. Tak się tutaj nazywał Ryoshi. Czy mamy teraz okazję być obok niego i widzieć jego tweety, wpisy? I tych samych gifów ta osoba zaczęła używać jak nasza Sara. W 100% uważam przejrzysta, dająca płynność naszej drogi. To myślę, że będzie kolejny impuls szukania powiązań, szukania zagadek przy tej osobie. I co do tego telegrama właśnie, to sporo osób tam nawet uważało, że to jest oczywiście archiwalne, już zrobione. Tak, to jest konto Ryoshiego, który miał tą gwiazdę. Uważało, że to jest fake. I proszę zobaczyć, jak osoby nieśledzące tematu regularnie jednym zdaniem, w jednej sekundzie zarzucają tam, iż to jest scam. Na nasze szczęście, oczywiście fundamentów nie jest to Child negowane na Shibarium. No i dlaczego może coś jutro się wykazać, powiem, te łączenie kropek tych dni ostatnich. Samo Shibarium w 2021 roku odnosiło się, że te gwiazdy, ostatnia gwiazda, perhaps the Friday, może być to piątek. Ale czy będzie to jutrzejszy piątek, a może za kilka miesięcy, no to się okaże z czasem. Zanim przejdziemy do zrzutów jeszcze z community na różnych kontach, to ten nasz wallet Binance32, który wziął na swoje konto tokeny KAU i O, nie ma QOM, bynajmniej na tym wallecie, ale ciekawostka taka, że on różne tokeny gromadzi i tutaj zauważyłem właśnie w ostatnich dniach, 3 dni temu, przed listingiem na KuCoinie, floki, nie aż tak w dużej ilości skupione, ale jednak tak samo Wolfwork, tokeny niszowe, że tak powiem z mniejszym market capem, kto wie, tutaj mamy Kratosa,
może na kolejną hossę warto ten wallet trzymać i symbolicznie gdzieś zobaczyć, jakie tokeny skupuje. Oczywiście to jest czyste ryzyko, bowiem może się tych tokenów pozbyć w każdym momencie, no ale jednak jest to takie powiązanie. Skoro wziął KO, no to może też tutaj mamy swoje miejsce. No i przyglądamy się dalej. Ok, szybkie informacje co do społeczności. Zaczniemy od 100 Dream Cow. W ostatnich dniach nie ma ich dużo, ale jeżeli pominę kolejne dni, no to tych informacji nazbiera się jeszcze więcej. Sorry za mój polski język, ale nie używam go na co dzień, tak jak powiedziałem. Próbuję budować także community w Skandynawii. Satoshi Kusama oficjalnie neguje and I'm not Elon, że nie jest Elonem, co do jego pytań, czy on jest właśnie Elonem. I to jest ten ptaszek, który Sara też publikowała na Telegramie. Kilka tych powiązań było na temat Sara, Elon i tych tweetów ktoś wcześniej publikuje. Sara, potem Elon, wcześniej Elon, potem Sara. Wcześniejsze update'y zapraszam, jest ich sporo. Sara także odnosiła się do kropek, tych kropeczek. Dało chyba tam 13 kropek, jak się nie mylę. Satoshi tak, przed majem wszystko Shibarium nastąpi, czyli to przesunięcie kolejne mamy. Też jego wcześniejszy wpis, że Shibarium jest gotowe, ale jeszcze nie może udostępnić tych informacji. No i ten główny dev, tak, jest, że tak powiem, w żałobie, czyli jeszcze tych kilka dni, tygodni prawdopodobnie poczekamy, jak nie miesięcy. Słowa dotrzymał de facto z Medium, pierwszym artykułem. Aktywnie m.in. DR777, polski użytkownik na grupach, także Runi m.in. i Tomasz bodajże, widzę, a może i są inni, których oczywiście nie rozpoznamy, ale zapraszam do aktywności, do wypowiadania się także na kanale Kryptospekulacja. Zapraszam do podsumowania nowych nagrań głosowych, te mogą być publikowane. No i te 19 kropek, tak, 19 kropek, dużo osób spekuluje, że oznacza to 19 dzień po 18 kluczowych dniach, które mijają właśnie dzisiaj w czwartek i to jutro może coś być, ale kto wie. To spotkanie Elona z tym twórcą, który no, prezentował oto nam tutaj ten napój z krukiem, oczywiście spekulacja. Co do Cow, co do O, tutaj też informacji więcej i więcej. Okej, no i pamiętamy. Piotruś Pan, Petr Pan, Alicja opuściły czat, Telegram. O, no i tutaj była zagwozdka, czy to jakiś, nie, food scam, skoro poprosił Piotruś Pan o $10 na transfer tam na jego ledgera. Ten adres udało się uzyskać, tutaj jak nam pokazuje doktor. I nie ma nic tam specjalnego, jak napisał. Jeżeli masz coś nowego, daj znać, napisz, podziel się, jesteśmy ciekawi. Były takie zakupy właśnie jak KO Kluk za $10-20. Czy masz ich adresy? Tak, no i ufamy tobie, że tak jest, faktycznie robisz dobrą robotę. A propos, Time is Brief, odezwij się. I co dalej? No tak, właśnie, Piotruś Pan, dlaczego opuścił, to w dalszej części chyba będzie zrzut. Wczoraj Father, do you know what time it is? Po tych oficjalnych pompach naszych, Father nie udziela się często, jest to główny ojciec, założyciel kanału. Sara, Father, osoby, które bardzo bierzemy pod uwagę. To jest zrzut oczywiście informacji kontraktu o Charles Hussein, między innymi. Jest to kilka z głównych cech. No i ta funkcja Hawk, omawiana wcześniej w update'ach, ale szybko, no to minting, burning, czyli mintowanie, spalanie i wywoływanie funkcji from to. I ta wartość 0. Myślę, że to jest ten główny czynnik fundamentu kontraktu, o który możemy się opierać, czy multi-chain, stablecoin, mintowanie, ale użyteczności tak naprawdę poza tym nie wiemy. See you on the other side, Moshi, Sonarium. No i właśnie, Peter Pan, on tutaj w tygodniu napisał, że ma problem z weryfikacją i nie może użyć swojego ledgera, czy może ktoś wysadzić $5 w Ethereum i odeśle do 6 godzin. No i tam szybko poszła informacja, ktoś mu te $10 wysłał, temaducik, ale potem temat został doszukiwany. Ten adres, tak, między innymi, do którego się udało uzyskać. No i sam Peter Pan miał opuścić Telegram, jak Alicja opuści Telegram. Piotruś Pan i Alicja z Krainy Czarów przy Charcent. No i tak, Peter Pan na informację uzyskaną, że Alicja opuściła Telegram. No okej, I know what is going on, I should be leaving soon too.
jaki będziesz miał problem, jeżeli nie opuścisz konsekwencje. I Alicja była chyba wystraszona, że je opuściła. No i tak, te konsekwencje, no nie wiem, czy oni coś wiedzą faktycznie, ale połączymy kropki i faktycznie opuścili grupę i pompa nastała. Może ta decentralizacja, dołączenie kropek jest aż tak fajne. No cóż, my spekulujemy nad tym, nie nad white paperem, jak to widać. System jest więcej zaawansowany. I have to leave so. W przeciwnym wypadku mam problem. I tak, nie ma go. Tutaj były spekulacje, czy faktycznie konto usunięte. Spekulacje, kim jest ten Peter Pan, no chłopak, który nigdy nie dorośnie, Piotruś Pan. Tutaj jest koniec dzieciństwa, o, teraz jest wielka moc, o, zobaczymy. No, spotkanie z, nowych inwestorów. Wait, there is no website. Tak, nie ma strony. Chociaż archiwalna jest i to w wcześniejszych update'ach jest informacja. Dla mnie bardzo dobrze, że nie ma strony internetowej. Strona do stablecoina jest niepotrzebna, tak samo jak listingi na giełdach, jak to insiderzy się wypowiadali, że do tego nie jest stworzone, po prostu tak czy tak on będzie użyty. I to są zrzuty z tego nowego telegrama otwartego co do All Things Shibarium. Ludzie się pytają, co to jest w ogóle, co to jest co do O. Dobrze powiedziałeś, a lot of people here ask about the Shi stablecoin. Nie wiedzą i nie chcą kupić i będą mi dziękować później. A to chyba jesteśmy my, interesujemy się Shibarium. Ale my zabieramy tych użytkowników w drugim obrazku, co do sezonu ptaków. Właśnie, panowie, no chyba tak będziecie mieli w przyszłości, że kupiliście cały ekosystem na starcie. Co do pań, no to też tak może być. I ta spekulacja co do kota na Shibarium to zostało też w wpisie medium Szejtuszyego ten kot zarzucony. Tak, to było na Charles Zen Community 11 lutego, a dzisiaj mamy 16. Okej, no i Sara. Ludzie, którzy będą się pytać potem, co to jest All Charles End. Tak, they say, what the fuck is this? A my już po roku czasu jesteśmy. Bliżej. Fake. Tak, ludzie komentują na Shibarium. Konto Rayoshiego, no brak słów. To są osoby, które nie śledzą regularnie projektu. Tutaj zobaczcie na ostatni wpis, to jest Someone Smart maybe. No tak. No comment information regarding Shi stablecoin już... Co do tej informacji do Shi, ona będzie później opublikowana. Też ludzie, oczywiście społeczność miała pretensje, że jakieś inne tokeny są ślowane. Większość była właśnie usuwanych, ale nie było usuwanych. Nasz Piotruś Pan, Peter Pan, na All Things Shibarium. Odpowiedź co do właśnie Samo Smart, on też tam Piotrusia Pana publikował. No jak takie osoby ponownie zaczynają, to mamy kolejne potwierdzenie. No i pamiętać należy, że każdy projekt budowany na Shibarium będzie zaproszony co do społeczności. A ten właśnie pierwszy DEX zbudowany na Unification będzie przy współpracy z Shibarium. Użycie tego gifa przez Moshiego ze strony Sary i także serduszko ze strony Someone Smart. Tak, odwrotność, ok. Jest i tu mamy kolejna reakcja. Tu mamy reakcję na tego gifa. Reakcja gifa to jest na Copper Lunch, The Charles End był ogłaszany. To jest ten materiał wideo do tej walki. Proszę Państwa, minął rok czasu ponad i mamy gifa ze strony Someone Smart. Nad tym spekulujemy. Jak ja to lubię. Ok. I co do Kodai, bodajże miał ten wpis i też usunięty obów. Bardzo ważna postać co do Quam, developer, jego pierwszy blog, Quam. Quam jest niedoceniany, uważam. Flipping Shiba Inu. Layer 1, zdecentralizowany. Współpraca ze Shibarium. You are so early. Okej, co my tutaj mamy? Tutaj Moshi się wypowiada, to są przekazywane informacje. Zobaczcie ostatni wpis. Metaverse will be supported by Ghosty and Domino funkcje. Moshi także zaprasza deweloperów z Shiba Swap do podróży na Quam Dex, na projekcie Quam.
bodajże tam jednego mu się udało już zgarnąć. On się tymi informacjami tak dużo nie dzieli na Twitterze, ale na Telegramie, tam grupie Metaverse. I tak, tu jest ten developer Kal. No i ten zestaw tokenów Cow, Fund, X Fund, Ship, Leash, Bond, to drugi set na Deksik O. Support by Oracle of Oracle O i to jest Unification, to wiemy. I to mamy to potwierdzenie. Quom will have their own strong exchange support by O, czyli Shibarium Unification Team. To już mieliśmy w wcześniejszym update'zie. Co do tego zdjęcia, jak będzie wyglądał Quom Dex. No i mamy pieska i mamy kruka. A to był wpis Sary 2 dni temu, tak. Nie, to było walentynki? Tak, walentynki. Okej. Pojawiał się na grupie Quom. No i napisała, że zamiast kupować prezentu dla osobie, która i tak ci kiedyś opuści, no dość mocne, lepiej napełni swoje bagi. Jaki był twój dzisiejszy dzień? Zapełnienie bugów. No i ciekawie, interesująco dała znak, że and talking to Satoshi after a while. Nie było potem rozpisu tego. Też dała info, że dzisiaj jedna z żon ją zostawiła. No właśnie, ona była tą lesbijką, jak to nasze wcześniejsze researche doszukiwane były. Ponieważ wolała zapełnić bagi Quom. Na pytanie, ile ma tych żon, no to something like BTC price. I masę. Sara, no i właśnie, ta pompa ostatnio, Quom. To jest tylko test. Heart attack. Zawału serca. Do tego, co ma nastąpić w przyszłości. Scenarium, dużo pytań. When, no to już tutaj Mushi nam odpowiada prozaicznie. Co do scenarium. Okej, czy jeszcze coś mamy? To by było że to w tyle. Na Telegramie także jest dyskusja. Telegram, kryptospekulacja, chociaż de facto nie potrzebuje tutaj dużo członków. Tutaj był zamysł, aby ta grupa była tylko komunikacyjna. Co do komunikatów, ale okej. Myślę, że ci co są, to mogą fajną grupę tworzyć. Co tutaj mamy na grupie Cow? No właśnie, z Cow w ostatnim czasie, uwaga, nie ma żadnych innych grup poza oficjalnymi. Zawsze sprawdzajmy z Twittera, żadnych stakingów, airdropów. 860 członków, pamiętam jak tych członków było coś chyba 300, tak? Na początku. No i grupa się rozrasta. Także tutaj nowych zapraszam do zadawania pytań. Grupa Charles End, tutaj dość spontaniczna nasza Roni, która dość potrafi mutować głos. Jedna uważana przez kobietę, innych przez mężczyzn. Ale w jednym nagraniu głosowym tutaj na czasie pokazuje, jak potrafi manipulować. A, też się chyba odniosła, właśnie mam to. Ej, wiecie co? Mówię, zastanówmy się nad tym, żeby kryptospekulować. Kolejna. Ale to jest nic. Zobaczycie, jak zaraz zaczniemy swój Odyssey. I wszyscy będą po prostu onieśmieleni tym, do czego dążymy. I jak to po... Odyssey, czyli ta Sara, która nam cytowała, podróż Odyssey. No i także grupa Quom Poland. Założyłem ją z racji, że nie ma tej grupy, a wypada, aby ten cały ekosystem miał swoje miejsce. No i to jest ten Telegram z strony Shibarium, Satoshi'ego. Oczywiście przez niego stworzony. Tu jest bardzo, bardzo dużo informacji. I na koniec, czy coś pominąłem, jeszcze szybko sprawdzę. No właśnie, pan Jasnowic Jackowski w przyszłym tygodniu, nie, jeszcze go nie będzie, ale będzie wykonany do niego oficjalnie telefon z racji czasu. Chcę, aby się skupił właśnie nad, jak to robi, zdjęciami, chociaż nie wiem, co mu pokazać przy Cow, czyli tu nie ma Rayoshiego, no to chyba tylko logo, ale mam nadzieję, że się wypowie nawet co do tego i nie tylko tych, ale myślę, że Ilona, Sary i właśnie tej trójcy, Rayoshiego, także jak macie propozycję, dajcie znać, jest to szalony pomysł, ale chcę taki hit z nim zrobić. No i to tyle. Dzięki, do usłyszenia, ahoj.